Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku. Witam Was w nowym roku. Jak tam się czujecie? Jak spędziliście Sylwestra? U mnie na spokojnie, bo spędzałam Sylwestra pod kocykiem, z lampką wina, ale w bardzo dobrym towarzystwie, bo znowu z moją rodzinką, u mojej babci, także cały czas korzystam intensywnie z tego, że jestem w Polsce, ale wejście w nowy rok uważam idealne, bo tak jak mówiłam, z bliskimi i też jedząc pyszne polskie jedzonko i też z Nurim na łączach, także jak dla mnie idealnie. Ale dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, jak tam Wy się bawiliście. Czy też na spokojnie, czy może jednak na szampańskiej imprezie do białego rana. Napiszcie koniecznie w komentarzach. No a skoro stary rok dobiegł końca, rozpoczynamy nowy, to wiecie, to jest zawsze taki czas podsumowań, człowieka bierze na jakieś wspominki. No i ja teraz też tutaj jestem w moim domu rodzinnym. No i też mnie na wspominki wzięło. I słuchajcie, wyjęłam mój karton z różnymi moimi pamiątkami z czasów nastoletnich i pomyślałam, że nagram dla Was taki dość nietypowy odcinek, jak na treści, które tutaj zazwyczaj na tym kanale publikuję, ale może Was to zaciekawi, może Was to zaskoczy. Ja kiedyś już trochę o tym wspominałam tutaj na YouTubie i na Instagramie, ale nigdy w jakichś takich szczegółach, więc dzisiaj się trochę przed Wami otworzę, trochę mnie poznacie z innej strony, bo moi drodzy, jak byłam nastolatką, to byłam wielką fanką Eminema. Ubierałam się jak chłopak i miałam włosy obcięte na krótko, prawie na jeżyka. Więc jeżeli chcecie posłuchać jakichś anegdotek z tamtych czasów, zobaczyć jakie pamiątki z tamtych czasów jeszcze mi się do tej pory uchowały, no to zostańcie ze mną. No i też myślę, że pokażę kilka zdjęć, żebyście mogli zobaczyć, jak wyglądałam w tych krótkich włosach. Także, jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania. Moja przygoda z Eminemem zaczęła się, jak byłam w podstawówce i zaczęła się od filmu Ósma Mila. To jest właśnie jedna z tych pamiątek, które mam do tej pory. Film Ósma Mila na płycie DVD, chociaż no nie od początku miałam go w takiej wersji, bo przecież były inne czasy, płyty DVD nie były dostępne tak od razu. Ale zaczęło się wszystko od tego, że pojechałam na ten film do kina razem z moim kuzynem i z moją mamą. Wymyśliliśmy to razem z moim kuzynem, że akurat na ten film chcieliśmy pójść, chociaż w sumie nie wiem dlaczego. No pewnie zobaczyliśmy recenzję w jakiejś gazecie młodzieżowej typu Popcorn albo Bravo, bo przecież nie było wtedy dostępu do internetu, żeby inaczej to sprawdzić. No i moja mama nas do tego kina zabrała, chociaż ona kompletnie nie wiedziała, o czym ten film będzie. I teraz jak to wspomina, to do tej pory mówi, że była przerażona, jak już byliśmy w tej sali kinowej i zobaczyła, o czym ten film jest, no bo my byliśmy bardzo młodzi. Jak ja teraz o tym pomyślę, to ja nawet nie wiem, czy my do końca wtedy na pewno spełnialiśmy warunki wiekowe, żeby na ten film wejść. No ale weszliśmy, no to chyba tak. W każdym razie, no mimo że ten film nie był, uważam, odpowiedni do mojego wieku wtedy, no bo tam dużo było też takich scen, których nie powinnam zobaczyć i dużo wulgaryzmów, no to ja byłam zafascynowana tymi bitwami na rymy i po prostu przepadłam. Film ten widziałam setki razy. Naprawdę do tej pory znam wszystkie te dialogi i teksty tych bitw na rymy na pamięć. Najpierw właśnie na premierze tego filmu byłam w kinie w Poznaniu, a później drugi raz jeszcze byłam na nim w kinie tutaj w Chodzieży. Jeszcze to kino, pamiętam, było przed remontem, takie stare siedzenia, w ogóle niepodświetlone te schody i scena z kurtyną, na której normalnie odbywały się jakieś występy ze szkoły, bo to po prostu dom kultury, no i powieszone takie płótno, na którym były wyświetlane filmy. I pamiętam, że to już było dość długo po premierze filmu, ale tutaj w Chodzieży cały czas go puszczali i poszłam na niego jeszcze raz z moją przyjaciółką Natalią ze szkolnej ławki. I wyobraźcie sobie, że przyszłyśmy tylko my, ale mimo to puścili ten film dla nas dwóch, więc po prostu się czułam jak na jakimś prywatnym seansie, że to było też wspaniałe przeżycie.
A później też wiele razy wypożyczałam ten film na kasecie wideo, bo mieliśmy odtwarzacz wideo i w Chodzieży była wypożyczalnia kaset, więc non-stop ten film wypożyczałam. I z tej wypożyczalni kaset miałam też jeszcze jedną pamiątkę, która no, akurat ze mną nie przetrwała. To był plakat. Plakaty niestety kiedyś wydałam, ale wrzucę Wam tu gdzieś grafikę. Ten plakat był taki jak ta okładka tutaj. To był duży plakat kinowy, który wisiał w oknie tej wypożyczalni kaset. I pamiętam, że któregoś razu, jak znowu przyszłam ten film wypożyczyć, to zapytałam panią pracującą tam, czy jak będą wymieniali już plakat w oknie, to czy ten będę mogła sobie zabrać. No i ta pani się zgodziła, więc ten plakat kinowy od niej dostałam i bardzo długo właśnie wisiał w moim pokoju. No i później ta ściana pokoju już była cała wyklejona różnymi plakatami. W większości tymi właśnie z gazet młodzieżowych, ale też później kupiłam kilka plakatów w Empiku. Pamiętam, że nawet miałam taki plakat, który trzeba było zbierać przez jakiś czas, bo on był podzielony na części i za każdym razem w gazecie chyba Popcorn była inna część. Trzeba było to wycinać, zbierać i wyklejać na tekturze, aż w końcu powstał taki duży plakat, taka duża podobizna Eminema wielkości jego normalnego wzrostu. Także takie coś też miałam, pamiętam. Wszystko zaczęło się od, wiecie, jakichś kaset magnetofonowych, gdzieś tam przegrywanych od kolegów, nagrywanych z radia, potem jakieś takie, wiecie, pirackie płyty gdzieś kupowane na targu spod lady, aż w końcu później jak pojawiły się odtwarzacze płyt CD i dostałam tego Discmana, którego na pamiątkę trzymam do tej pory, tylko nie wiem, gdzie są słuchawki od niego. Powinien chyba działać. W każdym razie miałam tego Discmana i miałam też wieżę. No i zaczęłam już wtedy kupować normalnie płyty i do tej pory jeszcze tu tych parę płyt mam. Także no ta jest moja ulubiona, The Eminem Show. Ja uważam, że to jest najlepszy album Eminema. Chociaż z tych pierwszych, które miałam na kasecie, The Marshall Mathers LP też było fajne, ale z tych późniejszych to myślę, że ten, no i tutaj parę tych płyt mam. Ale po wydaniu tego albumu była trasa koncertowa i z tej trasy koncertowej mam też na płycie DVD koncert nagrany w Detroit, w mieście Eminema. I tą płytę z tym koncertem kupiłam w Niemczech, jak byłam na wymianie szkolnej. Pamiętam, że mama mi wtedy dała kieszonkowe, żebym miała tam na jakieś swoje wydatki, a ja nic nie wydawałam. Zostawiłam sobie te pieniądze po to, żeby kupić jakąś sobie pamiątkę z Eminemem, coś, co nie było dostępne w Polsce. I kupiłam wtedy właśnie ten koncert. I też uwielbiałam go oglądać. Ale jeszcze z takich tutaj rzeczy ciekawych mam kasetę wideo. Jak widzicie, to była taka kaseta pusta do nagrywania. Jednego razu na MTV leciał taki program, gdzie przez godzinę puszczali tylko takie na tamte czasy najpopularniejsze teledyski Eminema. I ja właśnie wtedy całą godzinę tych teledysków sobie na tą kasetę nagrałam i potem mogłam je sobie odtwarzać. No bo wiecie, no były inne czasy. Trzeba było mieć dużo więcej determinacji, żeby takim fanem kogoś być, no bo nie było wszystko tak dostępne na jedno kliknięcie jak teraz. Długo nie miałam komputera z dostępem do internetu, wiecie, nie było YouTube'a, nie było można sobie tak włączyć, kiedy się chciało teledysków. Także po prostu się spędzało godziny siedząc przed telewizorem, oglądając MTV i Vive i po prostu polując na te teledyski. I pamiętam, że też jak były rozdania nagród i oglądam je na żywo, no to przecież cała ta transmisja leciała całą noc, no bo też różnica czasu. I potrafiłam naprawdę całą noc siedzieć przed tym telewizorem podekscytowana, czekając, czy Eminem odbierze nagrodę, czy wygra i czy będą jakieś dramy z innymi celebrytami, jak będą wyglądały te występy na żywo. I po całej takiej zarwanej nocy wstawałam i szłam normalnie do szkoły. Także naprawdę szalone czasy, ale no też, żeby nadążać za tym wszystkim, żeby ci tam zbierać wszystkie te ploteczki, no to też trzeba było właśnie kupować młodzieżowe magazyny, no bo nie było dostępu do internetu, więc skąd indziej mogliśmy się tego dowiadywać. Więc
Tych gazet miałam mnóstwo, wycinków z gazet miałam mnóstwo i też pamiętam, że kiedyś w jednej z tych gazet podali adres do skrzynki pocztowej dla fanów, żeby było można do Eminema napisać list. I ja taki list napisałam i też go sobie zostawiłam. Bo wiecie co, okazało się po wszystkim, że ten adres jednak był nieprawidłowy. Ja siedziałam, pisałam ten list po angielsku tak długo, starannie wysłałam, a potem po jakimś czasie on wrócił z pieczątką ze Stanów, że no, adres był nieprawidłowy. No ale zostawiłam to sobie, bo byłam dumna z siebie, że wtedy to wszystko napisałam i że ten list dotarł do Stanów, tylko potem po prostu wrócił. Nie było tak, że można było sobie znaleźć tłumaczenia tych tekstów gdzieś, tylko ewentualnie gdzieś tam teksty same. No i żeby rozumieć, o co tam w tych tekstach chodzi, no to trzeba było siedzieć ze słownikiem i tłumaczyć sobie. Więc pamiętam, że bardzo wtedy w takim krótkim czasie podniosła się moja znajomość języka angielskiego, bo spędzałam nad tym naprawdę mnóstwo czasu, żeby te teksty tłumaczyć i żeby je też zapamiętywać. Więc wiecie co, ja myślę, że nawet to wszystko w jakimś stopniu miało wpływ na to, jak wygląda teraz moje życie, bo wiecie, przez to, że wtedy ten angielski tak mi się poprawił, to później wybrałam studia, na które poszłam, na filologię angielską i na tych studiach wyjechałam na Erasmusa do Turcji. I tam poznałam Nuriego, a dalszy ciąg historii już znacie. No chyba, że nie znacie, to podlinkuję Wam filmy o tym, jak się poznaliśmy, gdzie się poznaliśmy. To sobie zajrzyjcie. No ale naprawdę taka jakaś nastoletnia fascynacja, dziwna tutaj faza, a zobaczcie, jak to później wpływa jednak na przyszłe życie. No ale wróćmy jeszcze tutaj, mam Wam do pokazania dwie pamiątki. Jeszcze mam dwie książki, które też pamiętam, że kupiłam już w Empiku w Poznaniu, bo jeszcze wtedy nie było tak Empików na każdym kroku, trzeba było się aż do Poznania wybrać, żeby takie rzeczy kupić. No i zostały mi jeszcze zdjęcia Wam do pokazania. No masę jeszcze różnych innych takich gadżetów miałam, ale gdzieś to z czasem przepadło. Cała sterta plakatów, wycinków z gazet była, różne kasety magnetofonowe, jest tam smycz na klucze, jakieś takie rzeczy, czapki. Ale gdzieś to z czasem przepadło, zostały mi te rzeczy i myślę, że no, ich się nigdy nie pozbędę, zawsze gdzieś tam zostaną ze mną. Do tej pory gdzieś tam śledzę tą karierę Eminema, gdzieś tak z takiego sentymentu. Obserwuję, no wiadomo, że to już nie w takim stopniu jak kiedyś, też człowiek po prostu z czasem z tego wyrósł. Ale szalone to były czasy i pamiętam, jak poszłam obciąć te włosy, słuchajcie. Obciął mi je fryzjer Marcin, do którego z tej chodzę cały czas, jak przyjeżdżam do Polski, żeby podcinać włosy. I ja wtedy poszłam z włosami długimi do pasa. I ten fryzjer pytał mnie naprawdę kilka razy, czy jestem pewna, ale no obcięłam te włosy na króciutko i powiem Wam, że wtedy to była najwygodniejsza fryzura, jaką miałam w życiu, bo bardzo łatwo i bardzo szybko się te włosy myło, suszyło, układało i święty spokój był z nimi. No ale niestety te włosy nie pasują do mojej okrągłej buzi, nie wyglądałam w nich atrakcyjnie, więc pewnie do takiej fryzury nigdy nie wrócę. I powiem Wam, że no obciąć było łatwo, ale później zapuścić te włosy, jak już chciałam wrócić do długich włosów, to było straszne, bo jak one zaczynały mi odrastać tutaj tak już na uszy, to zawsze traciłam cierpliwość i szłam je z powrotem obciąć. Nie mogłam przeczekać tego momentu, żeby one już tutaj trochę dalej za uszy odrosły, ale potem w końcu pamiętam, że przebolałam, chodziłam dużo w czapkach i jakoś te włosy odrosły, pamiętam. No i wiecie, też no były takie czasy, że nie wszystko było dostępne i myślę, że jak teraz ktoś chciałby wyrazić tutaj swoje upodobania muzyczne swoim stylem, no to łatwiej jest się ubrać, bo różne ubrania są teraz dostępne. W tamtych czasach tak nie było, więc ja po prostu się ubierałam na sportowo. Dużo jakichś takich za dużych ciuchów, bluzy, bojówki i właśnie czapki i bandany. I wiecie, myślę, że
Nauczyło mnie to takiej jednak pewności siebie i takiego zawzięcia, bo no nie oszukujmy się, ja jednak wyglądałam inaczej niż moi rówieśnicy, a właściwie rówieśniczki, bo już później były czasy gimnazjum, moje koleżanki już zaczynały się stroić, malować, umawiać z chłopakami, a ja wyglądałam jak taki chłopak po prostu przy nich. Ale teraz jak o tym myślę z perspektywy czasu, to naprawdę wspaniałe miałam te moje przyjaciółki dwie, Natalię i Julię. Serdecznie Was dziewczyny teraz stąd pozdrawiam, cały czas mamy kontakt. I te dziewczyny, mimo że tak bardzo się różniłyśmy, akceptowały mnie z tym wszystkim i przyjaźniłyśmy się bardzo i cierpliwie wysłuchiwały tych moich wszystkich opowieści, ploteczek o Eminemie, wszystkiego, co się tam dowiadywałam. Także no wspaniałe dziewczyny, a później jak już zdecydowałam się zmienić styl i ubierać się dziewczęco-kobieco, to właśnie one dwie uczyły mnie chodzić w butach na obcasie. Bo ja chodziłam cały czas w butach sportowych i chodziłam jak chłopak, siadałam jak chłopak, a później w tych butach na obcasie, no powiem Wam, że to długo trwało i dziewczyny mnie tego uczyły. Ale myślę też, że teraz, że naprawdę dużo cierpliwości też musiała mieć moja mama i bardzo jej jestem wdzięczna za to, że ona to jakoś wytrzymała, przetrwała i że pozwoliła mi na te wszystkie eksperymenty, bo jednak, no widzicie, to wpłynęło wszystko na moje życie, na to, jak to się później dalej potoczyło. No, ona musiała wytrzymywać to, że ten rap cały czas tutaj z tych głośników był puszczany w domu, że to ona tutaj chciała mi kupić sukienki, a ja się upierałam i ubierałam się dalej na chłopaka. Gdzieś tam musiała wysłuchiwać też tych wszystkich moich opowieści. No i wiecie, też ja później wpadłam w takie dosyć podejrzane towarzystwo. Miałam też kolegów, którzy też słuchali rapu, no ale to takie tam były chłopaki, wiecie, trochę spod ciemnej gwiazdy, więc zdarzało się, że wpadliśmy w jakieś tarapaty. Ale z drugiej strony w szkole zawsze byłam wzorową uczennicą i miałam świadectwa z paskiem, także tutaj nie było problemu, więc jakoś to wszystko mama przetrwała i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby tym nastolatkom pozwalać jednak na takie fazy, no bo jak widać później się z tego wyrasta. Ojej, moi drodzy, no wspaniała przygoda myślę, ale pokażę Wam te zdjęcia, bo na pewno tego jesteście ciekawi. Ja będę je tu sobie oglądać, a Wam się będą wyświetlać skany na ekranie. No pierwsze zdjęcie, co tutaj widzicie, właśnie bluza, bojówki, bandana na głowie i tutaj właśnie jest dowód na to, o czym Wam mówiłam, że miałam ten plakat w częściach. Tutaj właśnie z gazety wycinam jedną z tych części tego plakatu. No, naprawdę wyglądam jak chłopak. Nie wiem, byście poznali mnie na tym zdjęciu? Wow, no naprawdę. Aha, a to jest drugie zdjęcie właśnie też z tego momentu. I tutaj w tle widać właśnie głośnik od mojej wieży i kolekcję płyt różnych. A tutaj następne zdjęcie też tutaj w bluzie. No i tu już widać, jakie miałam włosy. No króciutkie. Może nie całkiem na jeżyka, no ale jednak bardzo krótkie. Ojej, ile mogłam mieć wtedy lat? No nie wiem, no myślę, że byłam w podstawówce. Myślę, tak koniec podstawówki to mógł być. No nie, no zupełnie inaczej. Aha, i tutaj też następne zdjęcie z tego samego chyba wyjazdu nad morze. I tutaj też widać, że miałam takie bojówki ubrane, sportowe buty, no i znowu te krótkie włosy. Aha, tutaj znowu w tych krótkich włosach, jakiejś luźnej koszulce. Nie no, po prostu dajcie znać, co myślicie, czy pasowały mi te krótkie włosy, czy nie. Czy byście mnie rozpoznali, tak? Ojej, kochani, napiszcie mi w komentarzach, bo jestem ciekawa,
czy wśród Was też są osoby, które miały też jakiegoś takiego swojego idola ukochanego i które miały taką fazę na to, że koniecznie o tej osobie wszystko musiały wiedzieć, znać wszystkie piosenki i gdzieś tam się upodabniać też, jeśli chodzi o wygląd. Czy może właśnie ktoś z Was z wyglądem eksperymentował, może jakieś dziwne fryzury? Dajcie mi koniecznie znać, ja chętnie o tym poczytam, chętnie też poznam Wasze historie. No i dziękuję Wam, że wybraliście się ze mną w tą nostalgiczną podróż. Aj, wspaniałe, wspaniałe czasy. Aż się po prostu wzruszyłam i aż chyba po prostu sobie włączę dzisiaj ten film 8 Mila jeszcze raz i wrócę może sobie do jakichś ulubionych Eminema kawałków. Aj, kto wie, może znowu niedługo zmienię stylówkę. Życzę Wam jeszcze raz wszystkiego dobrego w nowym roku. I co? Widzimy się już niedługo w kolejnym jakimś vlogu jeszcze tutaj z Polski. Do zobaczenia. Görüşürüz. Na 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 na